album stanowi pomost pomiędzy starym grindowym obliczem zespołu, a nowym, bardziej grubującym i cięższym. Także myślę, że każdy z fanów znajdzie tu coś dla siebie. A albumem tym jest Napalm Death Utopia Banished. Napalm Death powstają w Wielkiej Brytanii w 1981 roku. Początkowo ich muzyka była w klimacie hardcore punka, aby zwrócić się w stronę grindu i death metalu. Członkowie zespołu współtworzyli również inne kapele jak Carcass czy Godflesh, zaś założycielem był basista i wokalista Nicholas Bullen oraz perkusista Miles Rutledge. Skład uzupełnia gitarzysta Simon Okenheinen. W 1987 debiutują dla Earache płytą Scum. 1988 to kolejna płyta From Enslavement to Obliteration. W 1990 wychodzi kolejny album pod tytułem Harmony Corruption, zaś w roku 1992 Utopia Banished, o którym będzie ten odcinek. Ten krążek jest uznawany przez krytykę oraz fanów za kontynuację Harmony Corruption i trochę mniej doceniony. Ja jednak uważam, że skoro zespół nagrał taką liczbę płyt, każdy z fanów znajdzie tę swoją jedyną. Mi ten krążek bardzo leży, ponieważ znajduje na nim zajadłość grindcore'ową oraz ciężar takiego fear, emptiness, despair. Na krążku zespół doszlifował styl, tworząc udaną symbiozę defu i grindu w sposób wyważony. Dominują szybkie tempa z blastami, którym towarzyszą techniczne riffy Mitcha Harrisa oraz nieżyjącego już Jesse Pintado. Solówek jest mało i brzmią całkiem slayerowo. W sumie to nawet tych solówek tutaj nie brak, ponieważ utwory są zróżnicowane, dużo tutaj zwolnień oraz groovowego, masywnego grania. Co tu dużo mówić, po prostu te kawałki są przebojowe. Bardzo podoba mi się brzmienie wykręcone przez Colina Richardsona. Jest ono głębokie, mięsiste i ciężkie. Taka muza musi posiadać przynajmniej taką produkcję, żeby co najmniej wbiła nas w fotel, na którym siedzimy. Całość jest niesamowicie potężna i monumentalna w swojej zajadłości. No i ten niesamowity, jedyny w swoim rodzaju, upiorny, przygniatający swoim wokalem Barney. Garduje on na takie tematy jak agresja, nienawiść, polityka czy religię. To cios wymierzony we wszelkiej maści polityków i wyzyskiwaczy niszczących nasz świat. Ten krążek miażdży nas i poniewiera nawałnicą, gdzie blasty walą się na głowę, jakby sam Zeus atakował nas piorunami. Jest gęsto i szybko oraz ciężko i mocno, czyli równowaga została zachowana, tworząc klasykę gatunku. To posłuchajmy teraz fragmentów tego brutalnego naparzańska. Album rozpoczyna się ciężkim intro, w którym użyte sample są z filmu Oni żyją Johna Carpentera z 1988 roku. Zaś zawarty cytat jest z książki niesławnego akwarelisty. Następnie naszych uszu dobiegają gruwujące i ciężkie riffy kawałka I Abstain. Jest to połączenie grindu z defem. W utworze występuje zabójcze, ale krótkie solo. Barney zaś wyrzuca z siebie strofy, że nie dajmy się zdominować doktryną, że imperializm jest w nas, nie bądźmy niewolnikami kolonialnymi. Dementia Access to już zdecydowanie bardziej grindowy wyziew, z dużą ilością perkusyjnych galopat oraz punkowej energii. W pewnym momencie utwór zwalnia i wchodzą ciężkie defowe riffy. Kawałek traktuje o depresji i związanej z nią demencji, która nie pozwala nam właściwie postrzegać świata. Exile raczy nas dwuminutową naparzanką z kilkoma zwolnieniami. Podwójna stopa daje nam się we znaki. To atomowa energia. Tekst traktuje o tym, jak to media wciskają nam bardzo dużo bezwartościowego gówna. I w zależności od mody warto być po prostu niemodnym. Contemptuous to zamykający album depresyjny transowy utwór, w którym tempo, patrząc na całokształt twórczości Napalm Death, jest wręcz ślimacze. Powolne riffy, miarowy rytm oraz wokal jakby nie z tego świata, który mówi, że rozpacz oraz smutek powinniśmy czasem docenić. Sample pochodzą z filmu Full Metal Stanleya Kubricka z 1987 roku.
teraz zapraszam Was do obejrzenia fragmentu koncertu Napalm Death, który odbył się w warszawskiej Progresji w lutym 2025 roku. Było zajebiście, bo jakżeby mogłoby być inaczej przy takich wyjadaczach. Rzut okiem na okładkę i wkładkę. Trzeba przyznać, że okładka tej płyty jest mega kultowa. Występują na niej okaleczone, zniewolone ciała, fałsz i obłuda. Ludzie się całują i wbijają sobie noże w plecy. Maski przeciwgazowe, wszędzie zniszczenie i degradacja. Bardzo dużo się na niej dzieje i każdy może dostrzec na niej to, czego inny nie widział. To po prostu obraz upadającego świata. Na górze czerwone logo Napalm Death, na dole tytuł. Wkładka jest w tonacji czarno-białej, na pierwszej rozkładówce umieszczono teksty utworów, na drugiej również teksty do utworów, jednak z fajnymi fotami, w tym jedno z londyńskiego underground. Na trzeciej rozkładówce jest cała masa podziękowań oraz adres do managementu. Na stronie zamykającej wkładkę umieszczono tytuły utworów, poniżej statyczne, ale ciekawe foto zespołów w tonacji niebiesko-zielonej. Pod spodem skład, gdzie i kiedy płytę nagrano, producent, fotograf i grafik. Na białym krążku CD umieszczono pokancerowane ciała, tytuł albumu i logo wydawcy. Na stronie zamykającej pudełko podano tytuły utworów, foto chłopaków na tle muralu z tekstem Change Your Life, co dobrze koresponduje z tekstami na albumie. Na dole logotyp wydawcy, czyli w tym wypadku E-Rake. Ten album niewątpliwie zasługuje na miano kultowego. Jest tutaj ostre, ale przemyślane grzańsko, świetne riffowanie, głębokie basowanie, bardzo dobry wokal, naparzanka perkusyjna, a całość zdobi świetna okładka. Że tak sparafrazuję jedną z pierwszych reklam popularnego napoju, Utopia Banished to jest to. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!